Cześć ocalali, z tej strony TOS. Chyba nikogo nie muszę przekonywać, jak bardzo dużą rolę odgrywają runy w grze State of Survival i jak znacząco potrafią podnieść statystyki naszych oddziałów. Jednak sam proces zdobywania run oraz podnoszenia ich poziomów jest długotrwały i często dość mozolny. Dodatkowo rodzajów run jest naprawdę sporo, dlatego wielu graczy zastanawia się, które z nich warto rozwijać w pierwszej kolejności. Dlatego w tym wideo chciałbym pokazać Wam, które runy warto ulepszać dla konkretnych budynków wojskowych. Podzielimy ten materiał na dwa etapy. W pierwszej części skupimy się na runach przypisanych do konkretnych budynków wojskowych, natomiast w drugiej omówimy runy uniwersalne, takie, które można umieszczać na dowolnym budynku, ponieważ działają one na wszystkie jednostki w naszym marszu. Zacznijmy od koszar, czyli budynku odpowiedzialnego za piechotę. W tym przypadku zdecydowanie powinniście skupić się przede wszystkim na runach zwiększających obronę oraz zdrowie. Są to statystyki, które pozwalają piechocie znacznie dłużej utrzymać się w walce i skuteczniej przyjmować obrażenia od przeciwnika. Dodatkowo warto również rozwijać runę zmniejszania obrażeń otrzymywanych przez bohatera. To bardzo przydatny bonus, który zwiększa przeżywalność całego marszu. Przejdźmy teraz do szczelnicy, czyli budynku odpowiedzialnego za łowców. Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ w tym przypadku powinniśmy skupić się głównie na runach ofensywnych. Najważniejsze będą więc runy ataku, zabójczości oraz zwiększania obrażeń zadawanych przez bohatera. Te trzy statystyki znacząco zwiększają siłę ofensywną łowców i pozwalają szybciej eliminować jednostki przeciwnika. Podobna zasada dotyczy również garażu, czyli budynku odpowiedzialnego za jeźdźców. W tym miejscu także najlepiej sprawdzają się runy ataku, zabójczości oraz zwiększania obrażeń zadawanych przez bohatera. Dzięki temu jednostki jeźdźców będą w stanie zadawać znacznie większe obrażenia podczas walki. Te trzy podstawowe zestawy run powinny zająć główne sloty w Waszych budynkach wojskowych. Jednak oprócz nich pozostają jeszcze dodatkowe miejsca, które również warto odpowiednio wykorzystać. I tutaj przechodzimy do drugiej części materiału, czyli run uniwersalnych. Są to runy, które niezależnie od tego, w którym budynku je umieścicie, będą działały na cały Wasz marsz. Dzięki temu możecie je dopasować w dowolnych, wolnych slotach. W pierwszej kolejności zdecydowanie polecam spróbować zdobyć runę ostatecznych obrażeń. Według mnie jest to obecnie jedna z najlepszych run dostępnych w grze State of Survival, ponieważ bezpośrednio zwiększa całkowite obrażenia zadawane przez Wasz oddział. Następnie warto skupić się na runach wzmacniających zabójczość oraz zdrowie. Te dwie statystyki również bardzo mocno wpływają na skuteczność marszu, zarówno w ataku, jak i w obronie. Jeśli po umieszczeniu tych run nadal będziecie mieli wolne miejsca, w następnej kolejności możecie rozważać również runę wzmacniającą atak. Oczywiście pamiętajcie, że samo umieszczenie run w wolnych slotach to dopiero początek. Aby działały one naprawdę skutecznie, konieczne jest ich regularne ulepszenie i podnoszenie na wyższe poziomy. Dopiero wtedy zaczynają one regularnie wpływać na siłę Waszych oddziałów. Mam nadzieję, że przeanalizujecie ten materiał i sami sprawdzicie, jak skutecznie działają te runy na Waszych kontach. A w tym wideo to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.